Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy ciasto taką malinową chmurkę. I już Wam mówię, co nam będzie potrzebne. Potrzebny przede wszystkim nam będzie biszkopt. To, jak zrobić łatwy biszkopt, jest już na moim kanale, więc ja nie będę jeszcze raz nagrywać tego wszystkiego powoli. Powiem Wam tylko, co do tego biszkoptu trzeba mieć. I pierwszy filmik, pierwszy komentarz pod filmikiem będzie link właśnie do robienia tego biszkoptu. Do biszkoptu będzie nam potrzebny 6 średnich jajek, 140 g cukru, 125 g mąki pszennej, najlepiej tortowej, 50 g mąki ziemniaczanej, 1/3 łyżeczki proszku do pieczenia. Piekarnik nastawiamy na 160 stopni i pieczemy około 45 minut. 160 stopni z termoobiegiem. Wracam do Was po 40 minutach. Wkładałam już patyczek. Jest suchutki, więc biszkopt wyciągam. Proszę. Ładnie urósł, naprawdę. O. I teraz go zostawię na 10-20 minut w blaszce. I później wyciągnę biszkopt na taką kratkę, żeby po prostu ostygł. Także widzimy się, jak biszkopt ostygnie. Biszkopt wyciągam i słuchajcie, ja go przekroiłam. Wszystko jest na filmiku o biszkopcie, który Wam wkleiłam link w pierwszym komentarzu. To jest jeden, drugi placek. Tutaj jest wierzch naszego biszkoptu. To on jest teraz spodem. O, 2 tu. A ten taki cieniutki, co był spodem, ja po prostu to odkroiłam. To jest nam niepotrzebne. Bardzo cieniutko, o naprawdę. Aż nawet widać bardzo cieniutko to odkroiłam. To nam nie będzie potrzebne. I teraz już Wam robimy dalej. Tutaj mam, wiem, to jest deska od serów, ale ona jest fajna, bo jest skręcona i ja ją używam właśnie nieraz do ciast, które muszę obrócić. Jest po prostu bardzo wygodnie użyć takiej deski. Tutaj mam tą samą blaszkę, w której piekłam biszkopt, tylko tu obłożyłam papierem do pieczenia. I wsadzamy nasz biszkopt. Tu jest, tak jak mówiłam, wierzch biszkoptu naszego. On teraz będzie naszym spodem. Nasączamy biszkopt. Ja będę nasączać herbatą. Herbatą nieposłodzoną. Ja mam nieposłodzoną, ale można posłodzić. I ja będę nasączać herbatą, słuchajcie, cytrynową. Cytryna z pomarańczą. Można nasączyć też alkoholem, jak kto lubi. Biszkopt nasączony. I teraz tak. Tutaj mam 80 ml miałam gorącej wody w wrzątku i do tego wrzątku wsypałam 1 galaretkę malinową. Taka, która jest na pół litra wody. Nie chodzi o markę, wszystko jedno jaką. I drugą galaretkę, słuchajcie, znalazłam też na pół litra wody, malinową, ale tu jest 50% mniej cukru, więc ją wybrałam. Też jest na pół litra wody. Jeżeli nie znajdziecie takiej, po prostu wsypiecie 2 takie zwykłe galaretki malinowe, tylko że nie do litra wody, tylko 800 ml. Galaretka już mi przestygła, bo ja ją wymieszałam, te 2 galaretki, przestygła. I sobie tu, słuchajcie, tutaj mam 2 garści zamrożonych malin. I ja je dam, ona po prostu, ta galaretka, szybciej zacznie mi tężeć. I tężejącą galaretkę będziemy wylewać na nasz biszkopt.
W sumie po dodaniu naszych malin jest 900 ml. Naszą tężejącą galaretkę, patrzcie, będę wylewać na biszkopt. I wsadzę do lodówki, żeby całkowicie stężała. Galaretka już mi zastygła. Odkładam teraz na bok i słuchajcie, zrobię jogurt z czymś takim. To nie jest sponsorowane, ja to kupiłam, to kosztuje około 5 zł. Jest to żelatyna Fix. I zrobię to tak, jak jest podane tutaj na odwrocie. To znaczy wezmę 50 ml zimnej wody. Dobra. I 100 ml wrzątku. 100 ml wrzątku. Tutaj mam przygotowane w temperaturze pokojowej 400 gram jogurtu gęstego i dodałam troszkę drzemu z malin. O, pomieszam, ale troszeczkę, tam były ze 2-3 łyżeczki od herbaty. I tu piszę teraz, żeby to wszystko połączyć. No i połączymy, zobaczymy. Pierwszy raz to robię. Także zobaczymy, jak ten krem nam wyjdzie. Wsypać i miksować. Piszę do wymieszania. Wymieszaliśmy i teraz dodam nasz jogurt. Tak myślę, słuchajcie, że jeszcze dodam troszkę może innego drzemu. Dobra, dodajemy. Wymieszamy i dodam za 2 łyżeczki drzemu. Raz. Drzem jest mój prawie jak powidło. Naszą galaretkę zalejemy naszą masą. O. Tak. Jogurtową. Wyrównamy. Tak. Przykryjemy naszym następnym biszkoptem. O. Biszkopt nasączymy naszą pozostałością herbaty i wstawimy do lodówki, żeby wszystko zastygło. Przez noc ciasto fajnie mi w lodówce zastygło. Teraz weźmiemy, wyciągniemy. Słuchajcie, zostało nam tylko udekorować bitą śmietaną. Mam 250 ml śmietanki 30. Do tego wszystko jedno jakiś taki do usztywnienia śmietany. To jest akurat na 250 ml. I powiem Wam, tak jak mówiłam, to nie jest sponsorowane. Ta żelatyna Fix akurat właśnie do takich właśnie widzę do jogurtów bardzo fajnie zastygła i jak próbowałam, nie ma ani jednej grudki, więc naprawdę no polecam, bo bardzo fajna sprawa. Można sobie
ułatwić trochę pieczenie, a nie utrudnić. Tak. Ściągniemy. O. Bardzo fajnie zastygło. Teraz ja zrobię tak, że ładnie obkroję ciasto i będę smarować zaraz bitą śmietaną. Ciasto już obkroiłam. W środku one wygląda w ten sposób. O, bardzo fajnie. Tu na wierzchu będzie jeszcze bita śmietana. A obkroiłam tylko dlatego, że po prostu, żeby ładnie wyglądało. O, nie wiem, potrzymam, o. Bardzo ładnie będzie wyglądać. Dobra. I zabieram się, słuchajcie, za bitą śmietanę. Śmietana bardzo schłodzona. Wlewam do wysokiego najlepiej naczynia. Śmietanka wlana. Tutaj mam 3 łyżeczki czubate cukru pudru i ten śmietaneks. I tak jak pisze producent, troszkę pomiksuję i później wsypię ten cukier razem z tym. I to będzie wszystko. To, jak udekorujecie ciasto, zależy tylko od waszej wyobraźni. Ciasto udekorowałam. O. I słuchajcie, można zajadać, można poczęstować gości. Wygląda naprawdę wspaniale. O, może tak dam więcej światła. O. Jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!